Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, w jak prosty sposób wymienić dmuchawe wentylator nawiewu w samochodzie osobowym. W tym przypadku jest to Fiat Punto 2, ale jest pewnie podobnie w innych samochodach fiatowskich i pewnie innych samochodach osobowych tego typu. To pewnie z lat 2000, no i poniżej pewnie i powyżej. No i tutaj musiałem się trochę pofatygować, jak widzicie. Musiałem nóżki tutaj ustawić sobie na fotel i obniżyć się na sam dół, do góry nogami praktycznie. I teraz zobaczcie, tu mamy ten taki jakby silnik, tą dmuchawę. Odkręcamy sobie 3 śrubeczki. Są to śrubeczki krzyżaki w tym przypadku. Naprawdę dość jest bardzo ciasne i dość nietypowe. Bardzo ciężko tutaj sobie poradzić. A jeszcze tutaj mam w tym przypadku kamerę. Jeszcze chcę Wam pokazać dokładnie, jak to ma wyglądać. Tu jest właśnie druga, jak widzicie. Więc sobie ją odkręcamy. I jeszcze nam tutaj nie odchodzi całkowicie. Tutaj wypięło się samoczynnie. Tu jeszcze widzimy wtyczkę. Wtyczka jest. Dokładnie. I tą wtyczkę sobie oczywiście musimy odłączyć. Tu mi jest dość ciężko, bo trzymam kamerę. Jedną dłonią chciałem to właśnie odłączyć. Może mi się akurat za chwilę uda to zrobić. I jest. Udało mi się. Dobra. I tu jeszcze widzicie trzecią śrubeczkę. Ta trzecia śrubeczka jest naprawdę bardzo takim nietypowym miejscu, że nawet w ogóle jej nie widać naprawdę. Nawet przy bardzo dobrym oświetlonym dniu słonecznym. Tu jest w takim typowym miejscu na samym końcu. Więc sobie ją odkręcamy, trzecią. I tak wygląda środek tego nawiewu. Zobaczcie. Tu już wszystko nam odeszło fajnie. Teraz musimy stanąć do normalnej pozycji i wyciągamy sobie cały ten mechanizm dmuchawy wentylatora. Jeśli Wam macie jakiś problem, na przykład jak coś Wam szycy, coś nie wiem, coś nie wiem, drga, jakieś piski i tak dalej, to w większości przypadków może właśnie dochodzić odgłosy właśnie z tego mechanizmu, więc jeśli jest coś nie tak, warto byłoby sobie właśnie tutaj przyczyścić pierwsze co, no i dokładnie sprawdzić, co może dolegać. Tu widzicie markę włoską, dokładnie jak to wszystko tutaj, jakiej firmy i tak dalej. Tutaj wtyczka zaśnieżała. Wtyczka jest zaśnieżała, więc też wypadałoby ją tutaj popsikać i oczyścić. I teraz będziemy już z powrotem sobie... Aha, może sprawdzimy sobie jeszcze, czy w ogóle jest nawiew. Wiadomo, nie ma nawiewu, bo go wyciągnąłem. Ale tak, przy okazji, z ciekawości. Więc go nie ma oczywiście. Odłączamy zapłon. I działamy z powrotem z montażem tego nawiewu wentylatora. Łatwiej było go zdemontować oczywiście, bo sam samoczynnik tutaj z góry nam leciał, a troszkę trudniej będzie go zamontować, tym bardziej z kamerą. Tu by się najlepiej nadawała taka kamera GoPro, coś w tym stylu. I tu sprawdź, tutaj wszystko jest oczywiście wytyczne, bardzo prosty sposób tutaj jest wymienne i ponownie do włożenia na swoje miejsce. Widzicie, jest taki jakby trójkącik, więc nakładamy sobie
na swoje miejsce. Tutaj było dość ciężko mi odwrócić. O, właśnie w ten sposób. I sobie teraz przykręcimy 3 śrubeczki wcześniej odkręcone. To jest dość ciężko to zrobić, wiadomo. Tutaj później przemyślałem sobie i położyłem tą kamerę na samym dole. I nawet mi się to udało, nagrywając. No jeśli chodzi o ten demontaż, sam w sobie nie jest jakimś wyzwaniem dla każdego człowieka, tylko że właśnie jest w takim miejscu trudno dostępnym, więc może po prostu przynieść jakieś problemy dla osób na przykład otyłych, bądź mało wygimnastykowanych, może być problem, bądź z jakimiś schorzeniami kręgosłupowymi też może być problem. I teraz sobie tutaj zakręcamy kolejną śrubeczkę. Kolejną. Lub tutaj wtyczkę może sobie chyba założymy, nie wiem co tam wtedy działałem. Tak, drugą śrubeczkę sobie przykręcamy. I kolejną śrubeczkę. I teraz sobie przykręcamy już z powrotem wtyczkę. Wtyczkę jest dość prosto przymocować z powrotem, tutaj praktycznie nie ma żadnych blokad na niej, więc nie będziemy mieli z tym problemów. Ja tak z ciekawości sprawdzałem na internetach właśnie tą dmuchawę, wiatrak ten wentylacyjny, cały wentylator dmuchawy nawiewu i powiem wam szczerze, że no dość dużo sobie to liczą, bo widziałem manówki, nie wiem czy to jest, chyba nie jest oryginalne, 150 zł, a takie używki około 5 zł, no naprawdę dość sporo sobie liczą za takie coś. No, troszkę no nic dziwnego, bo to jest cały ten mechanizm wentylatora, więc no też nie ma co się dziwić, ale mimo wszystko 150 zł to takie małą pierdółkę, to jest dość sporo. A ten po prostu ten cały rezystor, no coś koło 20 zł, 30 używany, spokojnie sobie kupić. No i dobra, teraz udało mi się to wszystko zamontować poprawnie. Więc co mi pozostało, to sprawdzenie z powrotem, czy ten wentylator działa. I działa, słyszymy, wszystko być fajnie, jest jak powinno. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych poradnikach, no głównie o tematyce samochodowej, Fiata Punto 2. Do zobaczenia. Cześć.